Cześć, po krótkiej przerwie, tutaj Karol i Marta z Kołem się toczy. Ubierajcie buty trekkingowe, pakujcie namiot, zostawcie łapkę w górę dla zasięgów i zabieramy was na absolutnie genialny trekking. Zapraszamy na odcinek z... Pięknych Dolomitów, przepięknych. Bardzo, tam idziemy. Trasa, którą wybraliśmy na ten kilkudniowy trekking, nazywa się Alta Via i uważana jest za jeden z najładniejszych długodystansowych szlaków pieszych nie tylko w Alpach, ale i na całym świecie. Na równi stawiana jest z innymi szlakami, na których byliśmy, jak chociażby z trekkingiem w Himalajach do Annapurna Base Camp, trasą do Fitzroy w Argentynie, czy też Torres del Paine w Chile. I jakkolwiek tamte trekkingi też polecamy, tak samo jak odcinki stamtąd, to jednak trzeba to sobie powiedzieć wprost, Dolomity wygrywają. Niesamowite widoki na Alta Via ciągną się od jej początku aż do samego końca i co najlepsze, trasa ta jest dość łatwa technicznie, jest na niej naprawdę mało momentów z elementami wspinaczki, także jak coś luz dla ludzi z lękiem wysokości jak ja. Jedyne wyzwanie to spore dzienne przewyższenie sięgające ponad czasami 1000 metrów w pionie, także jak coś nie zabierajcie ze sobą tylko za dużo sprzętu. Tak się zaczyna podejście. Muszę przyznać, szczerze mówiąc, że tyle ludzi, co kurde na Morskim Oku. Tak w sumie to rzeczywiście to wygląda jak Morskie Oko, tylko że się podjeżdża pod samo Morskie Oko. A my idziemy dalej w górę, gdzie już mało kto się wybiera i fajnie. No pewnie, że fajnie, w górach zawsze jest fajnie. Startowaliśmy z miejscowości Dobbiaco, a dokładniej mówiąc od najpopularniejszego jeziora w Dolomitach Lago di Braies. Jeziora, gdzie po instagramowe lajki przybywają tutaj samochodami ludzie z całego świata, aby zrobić sobie to jedno, jedyne, oryginalne, niepowtarzalne zdjęcie w drewnianej łódce z dolomitami w tle. Albo zdjęcie z krową, bo to jest takie wyjątkowe, że krowa leży na ziemi. Trasa Alta Via oznaczona jest takim znakiem i liczy sobie nieco ponad 100 km, z czego my zrobiliśmy mniej więcej połowę, przerywając szlak ze względu na deszcz. Jednak wyszło na dobre, bo pojechaliśmy sobie w inne miejsce Dolomitów, jak chociażby na inną trasę Alta Via, ale to już sobie zobaczymy w kolejnym odcinku. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, że trasa Alta Via jest w Dolomitach 6, a my jedziemy z trasą numero 1. Kurde, niezła skałka. Tak samo jak zresztą zapomniałem wspomnieć, że polecam jako prezent na święta swój kurs filmowo-montażowy, zwłaszcza, że za chwilę zamykamy sprzedaż całkowicie. Ostatnie podejście. Już tam jest schronisko gdzieś. Po ponad 4 godzinach podejścia i wejściu na wysokość rysów dochodzimy do pierwszej przełęczy, skąd rozpościera się kolejna porcja nowych widoków. Dzień dobry. Tutaj też poznajemy Jacka, z którym idziemy już do końca trasy razem. Jacek stwierdził, że wybierze się w góry z plecakiem pod namiot, pod którym w ogóle jeszcze nikt w górach nie spał. I my to bardzo szanujemy, do czego was też mocno zachęcamy. Tak wygląda okolica po pokonaniu przełęczy. Jest to zdecydowanie najładniejszy fragment tego dnia, ale w tajemnicy powiem wam, że nie umywa się to do tego, co jeszcze przed nami. Czas na ciekawostkę. Dolomity powstały ze skamieniałej rafy koralowej, która została wypiętrzona przez płytę adriatycką i euroazjatycką, no już dość dawno temu. Dolomity jak na alpejskie standardy są jednak dość niskie, bo tylko kilka spośród 220 szczytów ma ponad 3000 metrów. Najwyższy z nich nazywa się Marmolada, serio? I zobaczymy sobie go już jutro. Tymczasem w trójkę schodzimy w dół do doliny poszukać dobrej miejscówki pod namiot, no bo na górze robi się trochę zimno. Oczywiście pod namiotami spać tutaj oficjalnie nie można, no ale moje zdanie na ten temat znacie. Zostawcie miejsce takim, jakim zastaliście, no i będzie dobrze. Startujemy drugi dzień. Znowu do góry. Jak coś, miejscówka pod namiot za tymi krzakami. Tam jest schronisko. Tam miejscówka. Takie spostrzeżenie rowerowe. Wczoraj szliśmy na takim fragmencie bardzo dużym, właściwie aż do samego schroniska, tego, które teraz widzieliście przed chwilą. Tego właśnie. Można jechać rowerem, ale spad jest cholerny. Ja myślę, że około 35 schodziliśmy w dół, więc wjazd to albo most na łyda, albo na elektryku. A tutaj też. Tam spaliśmy w tej dolinie, tam jest to miejsce pod namiot i tu cały czas leci do góry droga. My idziemy trekkingowo ścieżką. Jakby ktoś chciał, to można tu podjechać nawet rowerem i kawałek tej Via Alta 1 zrobić rowerem, podjeżdżając do góry. Dokąd nie wiem, zaraz zobaczymy. Hej. A też mają chyba na mnie popatrz. Mają. Mają. Paniaczki. W Dolomitach byliśmy we wrześniu i trochę już ten fakt czuć, zwłaszcza kiedy idzie się ciemną doliną, a złośliwe słońce akurat dzisiaj musiało wschodzić za tej najwyższej góry w okolicy. Niewiele wtedy nawet zmienia fakt, że cały czas idzie się pod górę.
Choć też nie chciałbym, żebyście tutaj myśleli, że to przez cały czas idzie się albo ostro pod górę, albo ostro w dół. Jest też naprawdę sporo wypłaszczeń, takich jak chociażby teraz oglądacie, gdzie nawet przez godzinę marszu praktycznie się człowiek nie męczy. Aha, jak się jeszcze tutaj wybierzecie, to uważajcie tylko na wilki, bo się zerwały komuś ze smyczy. Być może się zastanawiacie, jak to się stało, że jeszcze w ostatnim odcinku mówiłem, że prawie się nie mogę ruszyć, a teraz 15 kg na plecach. Z plecami dalej średnio, jednak jakimś cudem po 2 dniach ciągłej gimnastyki ból puścił, no i można było iść w góry. Ogólnie to dzięki za liczne życzenia powrotu do zdrowia, no i pozdrawiam też wszystkich 30-latków, którzy też się dopiero zorientowali, że nie są niezniszczalni i każde pochylenie się po coś muszą dokładnie przemyśleć i rozważyć pod kątem ewentualnych zysków i strat. Co tak dzwonisz? Tak. Siema. Którędy? Ja chciałem zapytać o drogę, ale nawet nie wiem co pytać. Chciałeś do McDonalda. Oczywiście pomówienia. Zmierzamy w kierunku schroniska o wdzięcznej nazwie Laga Złoj. Co do trasy i nachyleń, wszystko dobre, co się źle kończy. Czegoś tak to tam szło. Mamy tego drugiego dnia jeszcze 2 dość srogie podejścia. Pierwsze właśnie się zaczyna. Podobnie zresztą jak festiwal pięknych widoków i sporych ekspozycji. Drugiego dnia będziemy spali nad takim mega fajnym widokiem. Naprawdę jest takie schronisko położone na skale, ale zanim się tam dojdzie, to jest naprawdę spokowy rypa. Tam jest przesmyk ostatniego podejścia, przedostatniego, a potem kolejny. Jesteśmy już na, jak to nazwać, rozwilce? Ja wiem, co tam jest. Co tam jest? Jeszcze raz? Jest zjeżdżalnia i potem do takiego basenu z kulkami się wlatuje. Nie, sorry, do basenu piwa. O jest. O kurde. O, i tam idziemy. Widzisz to? Tę górę? Tam jest schronisko. Gdzie? Tam. Tam co tam idź? Tam na samej górze jest to Chyba sobie schronisko. żartujesz. Nie. Ale widok. Jest tu zajebiście. O, lepiej mu tego nie mówię. Będzie to banał, ale niestety kamera nie jest w stanie oddać nawet w kilku procentach tego, co się w tym miejscu czuje. W dół schodzi się ciasnym, bardzo stromym przesmykiem, a ponad głowami z 2 stron ciągną się w górę do samego wręcz nieba 2 pionowe ściany, otwierające się niczym wrota do jakiegoś nowego królestwa. I jeszcze ta niesamowita cisza przerywana tylko hukiem wysuwających się spod butów kamieni, który odbijając się a to od jednej, a to od drugiej ściany tworzy głuchy pogłos, nie mogący znaleźć ujścia. Tak, no do schroniska, które jest tam. O, lewy kijek, patrzymy. Można iść tu, do jeziora. Tu jest dłuższa trasa i tam się wychodzi na grań. No albo wiadomo tą, nie? Którą my idziemy. Teraz tak to się prezentuje z drugiej strony. I o, ciemno. O, a tak tu. Będzie pływanie? No kurde, a głębokie jest chyba. Tu miejscówka pod namiot. Ale takich rzeczy nie robimy z ogniem i zostawianiem syfu. To jest nieładne. Tu też. Jak już to wziąć, zakopać, posprzątać. No i po kąpieli ciśniemy na kimę. Ciekawe, czy zdążymy przed zachodem, ale... Elegancko, kurde. Powiem tak. Te ostatnie metry to już idziemy w ciszy wymownej. Marta 200 metrów z przodu, ja tutaj, doskoczenie, Jacek z tyłu i już nikt nic nie mówi. Godzina 40 był ten fragment, który tam był widać.
według podejścia. No i 500 metrów w pionie jest konkret. Udało się nam dotrzeć na zarezerwowany wcześniej nocleg do schroniska Laga Zuoi, właściwie już po zachodzie słońca. Trochę szkoda, ale przynajmniej wschód nam to wynagrodzi. Jednak najpierw to musimy sobie powiedzieć co nieco o tej górze, bo jest naprawdę niesamowita. Idąc szlakiem Alta Via napotkać można sporo różnego rodzaju bunkrów, okopów i długich tuneli. Ich historia jest oczywiście zawiła, jednak naprawdę ciekawa. Pozwólcie, że skrócę w kilku słowach. Bezpośrednio przed I wojną światową okolice te należały do Austro-Węgier. Jednak w 1915 roku Włochy wypowiedziały im wojnę, upominając się o te tereny, które kiedyś tam rzekomo przed wiekami utraciły. I właśnie na szczególną uwagę zasługuje tutaj masyw Laga Zuoi, na którym znajduje się to nasze schronisko. Cały ten masyw przez to, że znajdował się na linii frontu i było z niego widać idealnie bardzo ważną przełęcz Falzarego, to właśnie tutaj w dole, którą widzicie, był świadkiem bardzo długich i zaciętych walk. W niedługim czasie stał się wielką fortyfikacją pełną stanowisk artyleryjskich, jaskiń obronnych z karabinami maszynowymi i kilometrów tuneli budowanych przez zarówno Austriaków, jak i Włochów. O, tu też się da dalej iść. Swoją drogą, ponoć właśnie podczas wojny w Dolomitach swoje początki miały Via Ferraty, jednak niewiele miały one wspólnego ze wspinaczką dla przyjemności, a tworzone były po prostu przez wojsko, aby mogło się szybciej przemieszczać i sprawniej dostarczać materiały i pożywienie do stanowisk obronnych znajdujących się zazwyczaj na wzgórzach. No dobra, weźmy sobie taką inną perspektywę tej góry. Na dole mamy przełęcz Falzarego. Austriacy okupowali szczyt góry Laga Zuoi, gdzie teraz jest to nasze schronisko dokładnie w tym miejscu. Luz, jak coś też nie wiedziałem, że tak wygląda flaga Austro-Węgier. Wszystkie potrzebne do obrony materiały dostarczali czerwoną trasą. Z drugiej strony na dole byli Włosi, którzy usadowili się w połowie góry, zajmując tak zwaną półkę skalną Martini, widoczną w tym miejscu. Było to idealne stanowisko do ostrzału Via Ferrat austriackich i odcięcia ich od dostaw, co szybko skutkowałoby przegraną Austriaków. Wiadomo, bez jedzenia i broni długo by nie byli w stanie się bronić. Szybko więc zrozumiano, że jedynym sposobem na utrzymanie dostaw jest budowa wspomnianych tuneli w miejscach najbardziej odsłoniętych na ostrzał. Prędko je wybudowano, jednak równolegle też postanowiono wykopać inny rodzaj tuneli, nazywanych tunelami minowymi, schodzącymi praktycznie pionowo w dół, których celem miało być pogonienie Włochów z tejże półki skalnej Martini, z której ostrzeliwali Austriaków. Innymi słowy, przekopano się do Włochów kilkaset metrów w dół i na wysokości stanowisk włoskich wewnątrz góry zdetonowano 30 ton materiałów wybuchowych, wysadzając ogromną część góry, a tym samym niszcząc włoskie pozycje. W międzyczasie, co ciekawe, Włosi wpadli na ten sam pomysł i przekopali się do Austriaków w górę, również podkładając ponad 30 ton materiałów, niszcząc kolejny kawał góry. Jednak to finalnie Włosi po 3 latach walk musieli skapitulować. Zaś o sile tych wybuchów niech świadczy fakt, jak wielkie osuwiska powstały u podnóża góry. Tak góra wyglądała przed detonacjami ładunków wybuchowych, a tak wyglądała po. Zwróćcie sobie uwagę na te dwa rumowiska skalne, których przed wybuchami w ogóle tam nie było. Niektórzy tak z takim podziwem patrzą na te budowle, tunele, jak to człowiek tutaj sobie ufortyfikował to wszystko. A ja tak myślę, jaki człowiek jest strasznie głupi. Takie tyle roboty, walka w tunelach, jakieś zaminowywanie. Masakra, w głowie mi się to nie mieści. Najgorsze, że w ogóle nie mądrzejemy jako gatunek. Niewiele się zmienia. No nie wiem, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja dodam tylko, że aktualnie można przejść jeden z tych tuneli w masywie Laga Zuoi, który jest jedyną swego rodzaju muzealną Via Ferratą na świecie biegnącą wewnątrz góry. Ma ponad 1 km i trzeba poświęcić na nią co najmniej kilka godzin. My jednak aż tyle czasu nie mamy, no i też szczególnie nie jesteśmy fanami takich miejsc, więc idziemy dalej. Teraz kilka kadrów ze wschodu, widok na wspomnianą marmoladę, no i jeszcze 2 słowa o schronisku. Ostatni rzut okiem na schronisko. Jakby się ktoś zastanawiał, jakie są ceny w takim schronisku, to są mało schroniskowe, tak bym powiedział. Za pokój taki dwuosobowy, nie no 3, ale właściwie byliśmy w 2, z takimi pryczami, takie zwykłe schroniskowe, nie? Cena jest 180, tak? No, 180 za 2 osoby. No chyba, że to się euro. płaci, nie? 180 euro. Może jak w ogóle 3 osoby, to się rozkłada. Pro tip jest, Jacek był z nami i on nie miał tego bukowania i wbił na tak na ostatnią chwilę. Powiedziałbyś ile za nocleg? Ci wyszło bez tego jedzenia? Jeszcze raz? O, ja zapomniałem. Za nocleg wyszło mi dokładnie 65 euro, ale ze śniadaniem i No tak. tam obiad kolacją. No to kurde, ponad połowę taniej, nie? Znaczy mamy 180,
Na dwójkę, czyli po 90, tak. Ale bez jedzenia, nie? Pierwszy raz jedliśmy ten, nie? Jajeczniczkę w schronisko. No, w schronisku. Z tym hajzem to tam powinny być krewetki i kawior. Chociaż nie lubię kawior. Czyli 30 euro opłaca się bardziej wbijać się na krzywy, że tak powiem. No tak na spontanie, nie? To, słuchajcie, było chyba raz, dwa, trzy, cztery, 6 pokoi i w każdym było raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 10, 20 łóżek. Ale w jednym pokoju tyle łóżek? Tak. I wy byliście w dwójkę tylko. Ja dwójkę Ciekawe, czy to covidowe sprawy, czy... już byli tak? Nie, bo jeden pierwszy był pełen. Aha. Woda, wylejmy tamtą. Co, wodę masz? No. Spoko, to lejemy. Powiem wam, że całą drogę zastanawiamy się tylko, jakim cudem jeszcze nie byliśmy w Dolomitach na dłużej. Co prawda przejechaliśmy Alpy rowerem z sakwami dawno temu, ale ta ciągła walka o życie na tych drogach asfaltowych pełnych samochodów to jest jakaś masakra. Jednak co trekking, to trekking. No chyba, że ktoś musi rowerem, no to jednak sugerowałbym MTB z dala od asfaltu. Jak coś polecam zerknąć też do filmu z Garty, gdzie byliśmy właśnie na MTB w Alpach z tatą. Też coś pięknego, jednak zostając w Dolomitach, po osiągnięciu najwyższego punktu na trasie, czyli schroniska Laga Złoi, czeka nas spore zejście do samej doliny, a potem bardzo mocno znowu w górę. Taka rutyna. Znowu jakiś kilometr w pionie, kolana trzeszczą, a stopy wręcz parzą. O, tam byliśmy, widzę ten. Nie mogli mostku zrobić jakoś przez dolinkę. Tu można sobie w bardzo wielu miejscach pomóc transportem. Jak widzicie, tutaj można dojechać na przykład autem, gdzieś tam kolejką można podbić sobie w inne miejsce albo zjechać kolejką. Naprawdę można by spokojnie tą Via Alta, mi się wydaje, jedynkę ogarnąć w 5 dni. Jeśli ktoś miał takie parcie, znaczy nie widzę sensu. Jak się idzie z namiotem i trekking, to na trekking. A my już idziemy szukać dzisiaj fajnego miejsca na nocleg. No i zapraszam na kolejny widok z drona. Żarcik sytuacyjny, jak podnieść cenę kawy z 2 euro do 6 euro w tamtym schronisku. No właśnie taką oto windą. Ale na tamte schronisko już nie idziemy. Był pierwszy taki plan, ale już nie mieli noclegów, a nie można tam się rozbić na dziko, bo nie ma miejsca. Więc sobie rozbijemy gdzieś pod tamtą górką, a te schronisko sobie obczaimy z drona. Ale najpierw to sobie zobaczcie, jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak na zoomie prezentowało się to schronisko widziane z innej góry, a tak ze wspomnianego drona. No musicie przyznać, że mieli rozmach przy jego budowaniu. My jednak obchodzimy sobie tę górę, schodząc nieco w dół, w poszukiwaniu fajnej miejscówki. Ostatniej już miejscówki pod namiot właściwie. Wybór jest duży, słońce pięknie oświetla okoliczne wzgórza, ale w sumie mogłoby troszeczkę też nas, no bo jest naprawdę zimno. A propos zimna jeszcze, jeśli chcielibyście spożytkować długie i zimne wieczory na naukę filmowania i dobrego, efektownego montażu, albo ktoś z waszych bliskich, no to polecam jeszcze raz swój kurs, zresztą w sumie nie tylko ja. Pamiętajcie, jak coś w grudniu zamykamy sprzedaż, link jest w opisie. Dajcie znać, co myślicie o trekkingu w Dolomitach. My widzimy się niedługo w drugim odcinku z Dolomitów, ale też w odcinkach z Chorwacji, skąd chwilę temu wróciliśmy. Także jak coś w grudniu nie będziecie się nudzić, będzie co oglądać, a potem zobaczymy, co życie przyniesie. Trzymajcie się ciepło, wbijcie do innych filmów, na Instagrama, no i do następnego.